Cześć, witam Was oficjalnie w nowym odcinku. No, tylko poświęcony T4 nowej, której właśnie zakupiłem, nowego, starego modelu. Ale zanim do tego przejdziemy, zanim pokażę Wam wszystko co i jak. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do Waszej przeglądarki, która powiadomi Was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona tak zaczyna Wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do Was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania Was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z Wami. Czyli to po prostu jest Wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letishop znajdziecie w opisie tego filmu. Pewna nowość, może nie nowość, ale pewien news. Jak widzicie, zacząłem nietypowo, bo mnie nie widać. A dlaczego mnie nie widać? A dlatego, że mój wygląd troszeczkę się zmienił i wyglądam tak. Nie mam mojej brodziszki. Marcin, a miałeś wyzwanie do czerwca. Tak, zgadza się, miałem wyzwanie do czerwca i tyle wiedzieliście. Tyle wiedzieliście, to była część tego wyzwania. Moim wyzwaniem prawdziwym było tak. Powiedziałem do żony, od dzisiaj nie golę się do czerwca. Podejmuję takie wyzwanie. Chyba że kupimy T4. A że to nastąpiło, to i broda zniknęła. Ku uciesze wszystkich, co niektórych, bo nie mogli na mnie patrzeć na tą moją białą brodę. Ale dobra. Nieważne. Powróciłem do takiego stanu, że tak powiem, przedliftowego. A teraz Wam pokażę poliftowy mój samochodzik. Założę kamerę na głowę i będę wszystko Wam mówił. Nie powiem Wam, słuchajcie, cenę, za jaką kupiłem samochód, ponieważ chcę uniknąć hejterskich komentarzy, ludzi, których coś tam boli. Dlatego tego nie powiem. Ci, co mają wiedzieć wtajemniczeni, to wiedzą, za ile kupiłem. Zresztą to nie jest istotne. Dałem tyle, ile uważałem za słuszne. Każdy daje tyle, ile daje, prawda? Czekaj. Dobra, żebyście widzieli. To tak, samochodzik ma nalatane w tej chwili 577,5 tysiąca kilometrów. Co niektórzy powiedzą, ale bardzo dużo. Ale nie fachowcy od T4. Ja do nich się oczywiście nie zaliczam. Moją wiedzę opieram na fanach T4, bo też jestem zapisany do takiej grupy Volkswagen T4, do klubu w ogóle takiego. I znam opinię, tam się ludzie dzielą swoimi przebiegami. Niektórzy mają 650 tysięcy. Jeden pokazał, że miał 777. Właśnie mu stuknęło tyle. Mówi się po prostu, że te silniki przy takim przebiegu są dopiero dotarte. No ale zobaczymy, to się okaże. Więc tak, silniczek jaki tutaj siedzi, jest to silniczek 2,5 turbo diesel, 102 konie, ACV, oznaczenie ACV. Samochód na pierwszy rzut oka, jak możecie się przekonać, wygląda idealnie, nie? Nawet zobaczcie tu te progi, w tej chwili tu jest już brudny, chociaż był na myjni dzisiaj. Tu próg oraz na kole tu wewnątrz jest ponoć pociągnięte raptorem pod spodem. Oczywiście ja to wszystko sprawdzę w lato. Jest ten nadkole plastikowe. Tu też widzicie, wszystko jest w jak najlepszym stanie. Nie ma żadnych oznaki rdzy czy purchelków. Tutaj całe serduszko siedzi. Jak już mówiłem, 2,5 turbo diesel, 102 konie. I teraz tak, mam tutaj małą zagwozdkę, bo jak możecie zobaczyć, TDI, tu jest kropka I czerwona i z przodu na grillu tak samo. No nie wiem, czy to nie było malowane. Tak, to ktoś przemalował sobie. Widzicie, jest srebrna. Bo były 3 oznaczenia: niebieska, srebrna i czerwona. Ktoś coś sobie, widzę, tuning zrobił. To też jest naklejka? No jasna. Ktoś sobie pomalował TDI, widzicie? To już nie mam zagwozdki. Na czerwono i tu tak samo farbą ktoś pomalował, jakiś głupek. Bo zapomniałem powiedzieć. TDI, gdzie I jest niebieskie, to był silnik 2,5 88 chyba koni.
Srebrny to właśnie był ten 102-konny i czerwone oznaczenie literki I 151-konny. A tu jest srebrny, tylko po prostu ktoś zrobił taki wiejski tunik z poprzednich właścicieli. No mniejsza o to. Tu jak widzicie zderzak. Zderzak się troszeczkę tutaj łuszczy, ale sam zderzak pomaluję w lato. Tak mam ochotę go pomalować w Raptorze czarnym. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Piszcie może w komentarzach, czy to jest dobry wybór na plastikowy zderzak. No tutaj też możemy zobaczyć, o zobaczcie. Tu takie małe, widzicie? Nie wiem, czy to są purchelki, czy to po prostu farba tak jakoś niefachowo zrobiona, ale tutaj nie ma żadnego ogniska korozji. Oczywiście to wszystko w lato będę ściągał. Na razie jest za zimno, żeby cokolwiek działać, więc tego nie będę ruszał. Chcę wam tylko pokazać, jak to wygląda. No wszystko jest o cacy. Tutaj jak widzicie, nie ma żadnych oznak. No tutaj jakiś tu coś tam było łatane i tak pociekło. To jest po prostu zaciek, nie? To takie mankamenty. Dobra, skończymy najpierw na kola. Zobaczcie, to wszystko jest w bardzo ładnym stanie. Volkswagen, Porsche. Boże, co za wiocha, zaraz to ściągnę. Zawiasy, tutaj przy zawiasach widzę jakieś takie minimalne ogniska rdzy. Trzeba by coś zrobić, ale podszybia nic nie ma. I teraz mankamenty, słuchajcie, to wam pokażę. Tu, już wam pokazywałem zresztą w poprzednim filmie, ale zobaczcie tutaj. Tu malutki purchelek jest na dole, trzeba się tym zająć. Kształt jest zachowany, więc nie ma dziurki. I tu. Ojej, tutaj jest wgniotka, ojej. Tutaj zobaczcie na klapce. Taki malutki purchelek. Tu i krawędź dolna, tu kawałeczek. I tutaj, o. Przecież to jest do ogarnięcia pół godziny. I to ogarniemy. No, tu możecie zobaczyć. Tu drzwi na dole trzeba będzie po prostu podmalować delikatnie. Nie ma tam jakiegoś rdzewienia, nic. O, i tak to wygląda. Co dalej? Teraz tak z mankamentów. Strasznie ciężko drzwi chodzą, bo patrzcie, otwieram i naprawdę trzeba mocno. Trzeba coś tutaj podsmarować czy coś. No zobaczymy, co tam się da zrobić. Chyba że wy macie jakiś pomysł, co tutaj wykonać, żeby to lżej chodziło. No, drugie tak samo chodzą. Dostałem oponki letnie Michelina, tylko że 9-letnie, to je po prostu wypierniczę. I dostałem oryginalne lampy jeszcze od byłego właściciela. No, oryginalne jakie tutaj były, bo on sadził nowe, całkowicie nowe laski są tutaj. Pytał się, czy chce. Mówię, daj pan, jak masz pan wyrzucić, to daj pan, no to wziąłem, nie? No i co, i tak to wygląda tu z tyłu. Dobra, zamknijmy to. Teraz taki mankament tutaj z tymi drzwiami. Jak zamykam, zobaczcie, zaznaczę, że drzwi chodzą bardzo delikatnie, bardzo. Teraz patrzcie, jak klapnę, to ten tył się nie zamyka. Znaczy czasem się zamknie, ale wystarczy tak docisnąć, on się zamyka. Więc pewnie podejrzewam, że to jest kwestia jakiejś regulacji czy coś. Może wymiana zamka, czy nie wiem, odboja. No tak walnę mocniej. Widzicie, odbija. No ale tym zajmiemy się później. Najlepsze w tym samochodzie jest to, że kładę sobie to. Oczywiście tam to też trzeba położyć. To się da jakoś położyć dalej. Ale najlepsze jest to. Patrzcie. Ciach. I to jest na płasko. Z tym robi się dokładnie tak samo. To też się kładzie. I zobaczcie, teraz położę to tu. Kładę dechę i mam zajebiste łóżko do spania. No, to jest to. I o tym najbardziej mi zależało, nie? Wszystkie te mechanizmy wymagają oczywiście nasmarowania, dopieszczenia. Ale to zrobimy kiedy indziej. Zobaczcie, to nową podłogę położono. Taki mankamencik następny. No tutaj widzicie, wszystko jest ok. To się tak rusza.
Trzeba będzie coś tutaj jakoś to przymocować. Nie wiem, jak to jest fabrycznie przymocowane. Pewnie na jakieś wciski. Sprawdzimy, zdemontujemy, zobaczymy. Artur na swoim kanale Bajkarator wspominał, że przedliftówki nie miały w ogóle tych tutaj takich kołeczków centrujących. Poliftówki już to mają, bo ponoć całe drzwi chodziły. Ja miałem tą przedliftówkę 94 rocznik i tam nie było właśnie tych bolców, ale drzwi mi jakoś tak specjalnie tam nie chodziły, nie? A to się da wyciągnąć? Da się wyciągnąć, dobra. Patrzcie, ten samochód był czyściutki. Jechaliśmy z córką, żeśmy jedli co takie francuskie ciastka, no i wyszło jak wyszło. To też się oczywiście kładzie. Czekajcie, jak to... To też się oczywiście kładzie na płasko. Cyk, fuch. I można sobie tutaj, nawet można tutaj siedząc, patrzcie, co wymyśliłem, coś takiego. Tutaj można położyć deskę. To, kurde, no luks. O. Tu można mieć rozłożone łóżko, tu można mieć stolik i luks. I więcej mi nie potrzeba. Fajne to jest to, że jak położymy, to się zatrzaśnie, nie? Żeby to postawić, to trzeba znowu odblokować i postawić. O, w ten sposób. Tu to samo. O. I to jest praktyczny van, nie? A nie to gówno trafikowe. Jak widzicie, korbeczki i tak ma być. Żadnych udziwnień mi nie potrzeba. No i pić stoi na bardzo ładnych halusach, zobaczcie. O Jezu, w dziurę wpadłem. Wszystkie kółeczka na halusach. Tarcze z przodu chyba są wentylowane, o ile kojarzę. Tak, o widzicie? Dziureczki są. No hamulce są fajne, muszę przyznać. Dobra, idziemy do środka. Z mankamentów w środku to dla speców. Już mówię, kierownica tak chodzi, zobaczcie. Ma jakiś luz gdzieś tutaj, na podparciu na samym końcu. Więc to jest wszystko do ogarnięcia. Nie przeszkadza w jakiejś tam jeździe. Luzów jako takich nie ma na maglownicy, tylko po prostu sama kolumna się tak rusza, nie? No, słuchajcie, samochód 27 lat, jakieś mankamenty musi mieć. Wspominałem wam na trasie, ci co oglądali, że nie działa mi awaryjkę. Już mi działają. Co było przyczyną? Słuchajcie, przyczyną było niedziałający gniazdo zapalniczki, które jest do wymiany tutaj, ponieważ co tam wsadzę, to robi zwarcie i przepala mi bezpiecznik. I w momencie jak ten bezpiecznik od tego się przepala, to też nie działają mi te światła. Nie wiem, czy tak ma być, bo według specyfikacji chyba za awaryjki odpowiada inny bezpiecznik. No ale mniejsza o to. Wymieniłem, wszystko wróciło do normy. No mówię, podjechałem na stację, żeby kupić bezpieczniki, bo oczywiście żadnych nie było. Wsadziłem sobie to, cyk, fuch, puch. Znowu nie działa. Mówię, co jest grane? I przy którymś tam razie wsadzając właśnie ładowarkę, dymek stąd poszedł. Czyli coś tam zwiera tutaj i po prostu przepala bezpiecznik. No nic, wezmę to, wymienię albo przyjrzę się temu, jak to wygląda, co tam się dzieje. To taki mankament. Następny mankament, brak podświetlenia. Słuchajcie, świeci się tylko podświetlenie tutaj tego. Ani tu nie widać, tutaj tu się świeci, dopiero jak odpalimy silnik. Nie wiem, czy tutaj też powinno migać. O tutaj, jak włączę awaryjki, bo migają mi tylko tutaj na desce, jak widzicie. Ale tutaj nic nie miga. Więc jakby też trzeba było, tam była jakaś żaróweczka, to też się wymieni. No i tyle, no i tyle, nie wiem co tu. Aha, są, patrzcie, podłokietniki kapitańskie znane z Multivana, tutaj niespotykane. Aha, tutaj to w ogłoszeniu było jako karawela, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest dokładnie karawela, aż tak nie znam się, słuchajcie, na tych wersjach, czy coś tam było przekładane, czy nie było przekładane. Generalnie powiem wam, że mi to dynda, czy to było, kurczę, jakieś przekładane z czegoś tam do czegoś. Dla mnie najważniejsza była skorupa. No i żeby silnik w miarę chodził. No powiedzcie mi, czy to jest karawelka, czy to jest jakiś z transportera coś robione, nie mam pojęcia. Camping Kato, patrzcie, ktoś tutaj kurde jeździł gdzieś. Nawet tego nie zauważyłem. Następny mankamencik, jeszcze co wam mogę powiedzieć z mankamencików, no muszę szukać, bo teraz nie pamiętam. No nie pamiętam. Aha, odprysk na szybie od kamienia zabezpieczony. O tutaj, nie będę paski zamykał. Patrzcie, taki odprysk, on jest zabezpieczony. Tylko pytanie, czy to może być w razie kontroli. Chyba że jakąś naklejkę tu pyknę.
No dobra, to co? Odpalamy, nie? Patrzcie, jakie fajne migacze dymne. A co on tak odstaje? Ten też tak? No, ten też tak. Pali od strzała, chociaż nie jest już teraz zimno, bo już żona rano jechała. Także ten teges już będzie rozgrzany, ale wierzcie mi, dzisiaj rano było -3. Od strzała odpala, także... Boże, z daleko siedzę. Pyk, grzanko świec. Zgasło. Bąka puścił. A teraz... Jak widzicie, dymku nie ma. Zawsze mi się podobało dźwięk tego 5-cylindrowego silnika. Jest po prostu przepiękny. Jak widzicie, dobra, zgaszę go, bo nie pogadamy. Doszliśmy do mankamentu kolejnego tutaj, o podartej tej osłony, włókniny takiej wygłuszeniowej. No ale to ogarniemy temat. Może jakieś życie tu było, czy nie? Któż to wie. Do wymiany na pewno mam akumulator, bo specu, którego wynająłem do sprawdzenia, czyli firmę, która mi sprawdzała auto, powiedział, że jeszcze lato by przejeździć można, ale trzeba by pomyśleć o... Gdzie ta książka serwisowa? O wymianie akumulatora na przyszłą zimę, nie? Tu jest książka serwisowa. A tutaj zobaczcie, jeszcze mi dał ten, co mi sprzedawał, bo ten, co mi sprzedawał, był mechanikiem, on sobie dla siebie ten samochód robił i sam prowadził sobie swoją książkę serwisową, co było wymieniane. I tutaj dostałem takie gumki. To są gumki do maglownicy ponoć. Mówi, nie trzeba ich wymieniać na gwałt, ale są popękane. Mówi, on był taki pedantyczny, że jak u niego wszystko musiało grać, to leja przekładnie kierowniczy, widzisz? I jedną wymienił bez ściągania maglownicy. Mówi, że tak się umęczył, a mówi, lepiej to ściągnąć i wymienić. Także może też tym się zajmiemy w lato jakoś. Fajnie, że mi to dał. Książka serwisowa. Tu jest wszystko, co było, co on robił. Olej był zmieniany w grudniu. Tu teraz w grudniu zeszłego roku, także nie trzeba wymieniać. I teraz tak, patrzcie. No to są dane, 2,5 litra, 90, aha, to jest rok 96, bo wam nie wspominałem. No i tutaj zaczynamy, tak? Od 4 kwietnia, przepraszam, 4 lutego 21 roku 2021 wymiana półosi prawej, wymiana tarcz hamulcowych tył, tarcze hamulcowe z tyłu, klocki na tył też były wymienione, czyli całe zestawy. 2 razy drążek kierowniczy plus 2 razy końcówka. 5 maja wymienił tarczę z przodu i klocki. Czyli widzicie, w tym samym roku przód i tył praktycznie w przeciągu tam miesiąca czasu. 19 listopada 2021 wymieniony rozrząd kompletny za 480 zł przy 559 tysiącach kilometrów, a mamy teraz 577. A co ile się wymienia? Nie pamiętam. Wiem, że co 5 lat albo co ileś tam tysięcy kilometrów. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, może to będę wiedział, ale było wymieniane w 2021 roku, czyli czyli w listopadzie dopiero będzie 2 lata. No to kurde, no to prawie wymieniono rozrząd, prawie nowelas. 2 czerwca zeszłego roku wymiana sprężyn na tyle. Bacha jakieś za 680 zł. Wymiana linki hamulca ręcznego z przodu. Widzicie, że razem z cenami wszystko jest. 10 sierpnia wymiana tulei wahacza. Zbieżność oraz regeneracja alternatora. Widzicie? Czyli alternator był regenerowany w zeszłym roku. Zajebiście, nie trzeba tego będzie robić. 24 listopada zeszłego roku wymiana stworzni góra. O kurde. 2 razy. Wymiana stworzni na dole 2 razy. Wymiana tulei stabilizatora 2 razy. Coś tam, nie mogę rozczytać. Wymiana cylinderków z przodu Sachsa. Na Sachsa, firmy Sachs. To bardzo dobra firma. 550 zł, widzicie? No i to ostatni wpis 17 lutego klocki, ale nie napisał na co. Kurczę, gościu co 2 lata klocki zmieniał, widzę to, kurde. No, widocznie dbał. No i tutaj mamy już końcówkę, to już będę tworzył historię dalej ja. Tutaj jakieś badanie chyba zbieżności, czy kątów, jakieś tam nie mam pojęcia.
Także widzicie, no furka mi się wydaje fajna, no przyjemnie się jedzie, no przejechałem, jak widzicie, 827, no dzisiaj żona trochę pojeździła, no przyjemnie 800 km przejechałem bez zająknięcia, bez niczego, wszystko elegancko szło, nie? Także no, luks. Aha, następny jeszcze ostatni mankament, słuchajcie, bo tutaj tu jest nawiew na tam pod nogi, ta druga nagrzewnica, co jest niby, nie? I chodzi mi tylko na trzecim biegu. Jedynka, dwójka, ani ten nie, czekajcie, to jest... Aha, to jest tak. Ten wentylatorek i te biegi nie chodzą, tylko mówię, na maksymalnych obrotach albo można wyłączyć. Gdzie jest ten rezystor? Czy on jest tutaj? Czy to tu siedzi, czy gdzie indziej go szukać? Napiszcie mi w komentarzach spece, jeżeli będziecie wiedzieć, dobra? Bo ja tak nie za bardzo. No i tyle. Tak wygląda, prezentuje się mój samochodzik. A wam jak się podoba? Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie, postaram się odpowiedzieć, no a wy odpowiedzcie na moje, które zadałem w filmie. No teraz przyjdzie mi czas, przede wszystkim muszę zamontować tu Webasto, które już zamówiłem. Webasto będę też montował troszeczkę techniki, czyli centralny zamek, no bo to się tak nie da. Tam nie wiem, czy zobaczyliście, w drzwiach nie mam przejścia przewodów, no przejścia, no takie co wiecie, żeby w przesuwnych drzwiach działał ten siłownik, tam musi być napięcie, no a tam nie ma przejścia tych, jak to się nazywa, nie pamiętam. Konektor drzwi przesuwnych, coś takiego. Trzeba będzie wstawić. I tyle. I tyle. Zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się. Cześć!